Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Witaj w szybkim Storytime. Jestem akurat tutaj w centrum Hollywood na Florydzie i trochę tutaj głośno, słuchajcie, bo są budowy i jakiś tutaj pociąg przejeżdża, także strasznie jest głośno, ale zaraz tutaj wejdę w boczną uliczkę, mam nadzieję, że będzie trochę ciszej. I w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam poopowiadać o pracy aktorskiej, na której zarobiłam najwięcej pieniędzy. Także dzisiaj opowiadam o kasie, co to za praca, co musiałam robić, no i de facto ile zarobiłam, co to znaczy najlepiej płatna praca. I jeszcze Wam tylko tutaj pokażę, bo akurat teraz przyszłam w okolice takiego pięknego muralu, mojego ulubionego jak do tej pory tutaj w Hollywood, i to ma być Matka Natura. Tutaj karmi ptaki. Jej włosy mają wyglądać jak fale, też na czole ma namalowanego takiego liścia. Tutaj ma fajną tą taką ala niby muszlę, tylko że to ma być słońce, tak jakby wschodzące słońce. I to jest zrobione ze szkła, z lustra, także super sprawa. Możecie tutaj zobaczyć kamerkę. Słuchajcie, najlepiej płatna praca, jaką miałam do tej pory aktorska, to było tak, że miałam zabukowaną pracę. Często jest tak, że dzwonią do Ciebie w ostatnim momencie do pracy aktorskiej, a miałam już zabukowany event. Miałam pracować 3 dni na evencie, no i event miał mi tam płacić $300 dniówki, czyli 3 dni, sorry, nie mogę, aż tak mrużę oczy, że nie mogę bez okularów. Staram się, no ale nie daję rady. Więc 3 dni pracy, każdy dzień po 300, czyli $900. No i w międzyczasie zobaczyłam, że było ogłoszenie, szukali dziewczyn, które potrafią grać w kosza. A ja grałam w kosza w zespole. Normalnie w zespole grałam krótko, bo przez rok byłam bardzo słaba, byłam o wiele gorsza niż te wszystkie dziewczyny, z którymi pracowałam, także się poddałam i odeszłam z zespołu, grałam tylko przez rok. Natomiast jestem faktycznie wysoka, umiem tam powiedzmy w miarę dryblować, umiem w miarę rzucać, także zgłosiłam się, bo szukali kobiet, które potrafią grać w kosza. No to zgłosiłam się do tego, wiedząc, że mam już tą inną pracę nagraną tam za $900 za 3 dni. To miał być jakiś event. Tutaj kolejne graffiti, to tak sobie chwilę stanę i Wam pokażę. I wyobraźcie sobie, że dostałam tą pracę koszykarki. Mówię, kurde, to jest praca na 5 dni. 5 dni dla reklamy Google'a. Dlaczego jest to ważne, że to Google? Bo Google mi zapłaciło, słuchajcie, za moją zieloną kartę, za moje papiery tutaj. Mój były małżonek pracował właśnie dla Google'a. Dlatego dla mnie to było takie, kurde, w reklamie Google'a bym była. Już Google tyle dla mnie znaczy. Więc super, więc powiedziałam tak. I trzeba było teraz jakoś odwołać tą drugą pracę. No to pojechałam klasycznym, bo to było w zeszłym roku, to było w 2022 roku, tak mniej więcej we wrześniu. No to pojechałam, słuchajcie, klasykiem. Dlaczego odwołuję pracę? Dostałam COVID. No nie, no 2 dni przed pracą nagle się okazuje, że mam test pozytywny, no nie mogę przyjść do pracy. Także totalną hamówę odwaliłam, ale już nie wiedziałam, co robić, bo tutaj ta reklama, słuchajcie, nawet jako statystka, zatrudnili mnie jako statystkę, cały czas mnie tu gubi, bo cały czas ściągam, zakładam okulary, sorry. Zatrudnili mnie jako statystka i nawet jako statyści nasza dniówka to jest $450. No to $450 razy 5, to ja już sobie myślę, kurde, to już są tutaj ponad 2 koła, 2,5 koła, super, no plus jakieś nadgodziny pewnie się trafią, może tutaj nas nie nakarmią, dadzą nam pieniądze czy coś za nienakarmienie nas, nie wiem, no cokolwiek, zawsze są jakieś takie dodatki. Reklamy to w ogóle najlepsza rzecz dla aktorów do pracy. Tutaj też jest piękny mural, to Wam pokażę. I co się okazało? Okazało się, wypiszę Wam tutaj, kto występował w tej reklamie, bo ja nawet się na tym, słuchajcie, nie znam, ale okazało się, że były to największe gwiazdy w ogóle NBA, które się tam pojawiły. I ja z nimi, słuchajcie, grałam w kosza, przebywałam z nimi te całe 5 dni, dzień w dzień. Okazało się, że te dni były strasznie długie.
Dni były bardzo długie, tu też jest taki dziwny mural z kolei. Dni były długie, więc też dostaliśmy nadgodzinę. Do tego ja dostałam jakąś ekstra zapłatę za to, że potrafię grać w kosza. Do tego się okazało, że nakręcili kilka reklam z tych 5 dni. To nie było tak, że kręcą jedną reklamę, tylko nakręcili powiedzmy chyba 7 czy 8, a za każdą jedną dostaje się pieniądze. Więc słuchajcie, pomimo tego, że statystka, że taka nie do końca super w kosza, ale coś tam potrafiłam, nie wywalili mnie, bo była jeszcze jedna dziewczyna, którą zatrudnili, ją, słuchajcie, zwolnili, a mnie nie zwolnili. Nie wyglądałam po prostu aż tak źle na tym boisku do koszykówki i wyobraźcie sobie, zaczęły przychodzić czeki. To nie jest tak, że dostaje się jeden czek za całą pracę i tyle, tylko za każdy dzień dostaje się tam powiedzmy czeki, za każdą reklamę dostaje się czeki. I tak teraz przypomniałam sobie, żeby nakręcić Wam o tym odcinek, bo dosłownie dostałam czek w zeszłym tygodniu, czyli ponad pół roku po tym jak, grubo ponad pół roku po tym jak wystąpiłam w tej reklamie. Słuchajcie. W sumie za te 5 dni pracy i grania w kosza z gwiazdami NBA, gdzie naprawdę fajnie się bawiłam, tylko musiałam udać COVID do innej pracy, także tu się źle czułam z tym psychicznie, że okłamałam, no ale kurde, no nie mogłam przegapić takiej szansy. Za te 5 dni pracy zarobiłam na dzień dzisiejszy $27 000. Ponad 100 000 złotych zarobiłam grając sobie w kosza z gwiazdami NBA. Także da się, słuchajcie, na aktorstwie, nawet jako statystka, da się zarobić. Także to tyle, jeśli chodzi o moje story time. Wiem, że trochę powyżej 5 minut, ale mam nadzieję, że ta historia Wam się podobała i że macie teraz wielkie oczy, tak jak ja mam za każdym razem, kiedy dostaję kolejny czek na ileś tam $1000. Fuknęło mi się, zdarza się. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w środę w dłuższym odcinku Polki w Ameryce. Na razie, pa!